Witajcie, dzisiaj zapraszamy Was na film. Będziemy piekli razem pizzę. Rafał będzie robił, piekł, a ja będę jadła. Tak, zapraszamy na pyszną domową pizzę z papryczką chili, ostrą. Czyli co? Ciasto do pizzy, słuchajcie. Szybko, krótko, zwięźle. Taki szybki przepis dla wygodnych robimy. Dobrze, to teraz tak. Woda. Już podam Wam, słuchajcie, składniki. Tylko odmierzę sobie ilość wody. O, idealnie mi się. Dobra, ja naprawdę robię w bardzo szybki, łatwy sposób. Nie patyczkuję się z tym. Czyli przepis jest bardzo prosty. Kilo mąki. Ja daję zwykłą, naprawdę wierzcie mi, to nie ma większego znaczenia. Jaką tam masz mąkę? To chyba jest tortowa, prawda? Tak, dokładnie, to jest tortowa 450 i tak jak mówię, naprawdę nie jest to najważniejsze. Ja wiem, że mąka 00 jest najlepsza i tak dalej, ale zobaczycie, naprawdę przepis jest ze zwykłej mąki, którą każdy ma pod ręką i naprawdę ciasto wychodzi, pizza wychodzi super, ale już Wam zdradzę sekret, co trzeba zrobić, żeby ciasto wyszło super, ale już Wam jeszcze mówię, jaki jest przepis. Czyli mamy tak, kilo mąki, 650-700 ml wody, plus 2 łyżeczki soli i łyżeczka drożdży suchych w tym przypadku. I to jest naprawdę szybki, prosty sposób, słuchajcie. Jak zobaczycie, mieszamy to w automacie. No i co, jak się to wymiesza, to później co z tym robisz? Dajemy odstać. Mieszamy, jak ktoś się chce zastanawiać, 15 minut puścić na mieszanie. Po 15 minutach wyłączamy, przykrywamy jakąś ściereczką albo folią i dajemy odstać pół godzinki, godzinkę najlepiej, żeby drożdże zadziałały i wyrosło i tyle, nic więcej. Potem do lodówki, także dalej pokażemy. Na razie proszę zobaczyć, już ciasto jest chwilę mieszane i patrzcie, jak już wygląda. Pokaż, kochanie. Ale tak jak mówię, 15 minut i ciasto będzie naprawdę fajnie wymieszane. Już się zlepiła fajna kuleczka. No. Dokładnie tak. Już wyciągam ciasto. Po 15 minutach będziemy porcjować. Z tego przepisu, jeszcze raz go powtórzę, kilo mąki, 650-700 ml wody, 2 łyżeczki soli plus łyżeczka drożdży suchych. Jak ktoś chce, może dodać trochę oliwy z oliwek, niekoniecznie, to już wedle uznania. I krótko mówiąc tak, wyciągamy. Ok. Dobra. Dobra, i tu będziemy porcjować teraz ciasto na 4 porcje. Łatwiej, żeby się nie kleiło, co? Tak, dokładnie tak. Musimy A, dobra, wyciągniemy sobie całe ciasto. Albo może... Widać, ile wyszło. Ile porcji z tego zrobisz? 4. Z takiego kilograma mąki, tak? Tak. 4 pizze wyjdą. 4 pizze, dokładnie tak. A jednak będę wyciągał po kolei, bo łatwiej. Dobra, to dajemy tak, ok. 4 pizze. Znaczy z bliska, jak to formujesz fajnie. Mhm. Takie kuleczki. Tak, dokładnie tak. Ciasto jest świeże, więc się lepi, ale to tym się nie przejmujcie. Mąki używać. Nieduże takie włapki. Tak, dokładnie tak. To jest akurat nie u nas idealna
na jedną pizzę. A dobra, to zrobimy tak. Zrobimy 4 kuleczki. Ja za chwilę wezmę miseczki. Okay. Do których to wrzucę. Poporcjujemy. I co, jak je ulepisz, to co potem z nimi zrobisz? Włożysz do tych miseczek I do lodówki. i do lodówki, Dokładnie tak. żeby sobie otworzyć ciasto. A, przepraszam, bo tak żeśmy skrócili. Najpierw ciastu trzeba dać wyrosnąć. No tak. Czyli tak naprawdę powinniśmy mu dać teraz wyrosnąć, ale okej, to skoro nam tak wyszło i że tak powiem w ramach filmu zrobiliśmy skrót, no więc damy mu wyrosnąć w miseczkach. Podzielone możesz. Dokładnie tak, podzielone. No, większego znaczenia moim zdaniem to nie ma. Ale najpierw trzeba dać wyrosnąć, a potem dopiero przerwać wyrastanie wsadzeniem do lodówki. Wtedy wychodzi pizza najlepsza. Więc generalnie zaraz pokażemy. Poczekajcie, ja się tutaj uwolnię od resztek ciasta. Czyli włożysz teraz w miseczki. Włożysz Dokładnie do tak. wyrośnięcia. Na ile czasu Tak. mniej więcej? Wyrastanie najlepiej tak koło godzinki. Plus, minus, to też nie apteka. Koło godzinki dajemy ciastu wyrosnąć, a potem bach do lodówy. Do lodówki. I w lodówce ile czasu? A to już ile chcecie trzymać, kiedy chcecie robić pizzę. No ale to trzeba ciastu dać się schłodzić. Minimum, no to myślę, że tak godzina, 2 to jest minimum, a może leżeć i kilka dni i będziecie mieli idealnie przygotowane ciasto na robienie pizzy. Wtedy tylko wyciągacie ciasto, dajecie mu tylko się zagrzać i możecie od razu formować pizzę, dawać składniki i robić pizzę. Także to jest super sprawa, żeby mieć gotowe kulki już w lodówce, bo jak dziecko krzyczy tata pizza albo żona, no to wtedy się wyciąga tylko i jest gotowiec, prawda? Albo jak ktoś chce imprezę na Sylwestra, czy potem w Nowym Roku A no tak, przygotować. może być. Można imprezować przez kilka dni, tak? I ciasto mieć już gotowe. Dokładnie tak. Sobie jak jest potrzebne. Dokładnie tak. Dokładnie tak. A zbliża się teraz taki okres. Dobra, podsypiemy tu. Okej. Nie żałować mąki, żeby się nie lepiło ciasto. Zaraz przybliżymy, zobaczymy jakie te kuleczki fajne ulepiłeś. No. Dużo mąki, żeby się nie przyklejało do łapek. Tak, Do misek, proszę, jest jedna kuleczka. takie bułeczki. Dokładnie tak, takie bułeczki lepimy. Takie większe kajzerki. I jest O. wtedy wielkość ta średnią. Z tego przepisu najlepiej przynajmniej nam wychodzą 4 pizze, czyli krótko mówiąc z kilograma mąki mamy 4 pizze i jest wtedy bardzo dobra, wyrośnięta fajnie i tak dalej, więc zaraz zobaczycie, ulepimy tu. Pyk, pyk. No. Tu będzie, zrobimy taką. Oszustwo było jakieś. Nie, właśnie to jest równomierne podzielenie. Żeby kropa nie miała największej pizzy. No właśnie. Dobra. No, ciekawa jestem, jak to potem będziesz rozpłaszczał, rozwałkowywał wałkiem, będziesz tak rzucał w powietrzu, czy... A, jaki jest sposób. Ja mam inny sposób. sekretny sposób. Tak. Zaraz się dowiemy. Dobra. Miseczki dajemy. O, 3. Dobra, 4 poszła na spacer, to damy inną.
sypie na dno, żeby się nie przykleiło. Tak? Dokładnie tak. Zawsze trzeba sobie sypnąć. No, to potem będziemy Mąki. je wyciągać metrowe. Dokładnie tak. Dobra, pyk. Raz. Pyk. Dwa. Już nie będę mogła powiedzieć, że nie wiem, jak się pizzę robi teraz. Dalej będę udawać, że nie wiem. Trzy. Dobra. Czyli co, tak? Z racji, że zrobiliśmy skrót na skróty, to teraz dajemy wyrosnąć ciastu sobie. Aha, ważne, żebyście przykryli, jak wyrasta. Zresztą w lodówce też. Bo jeśli nie przykryjecie ciasta, to jest bardzo prosty temat. Wyschnie wam. Będzie niefajny. A tak to jak się przykryje, to, że tak powiem, będzie idealne. Więc dajemy tutaj, proszę bardzo, 4. No jak wyschnie, to tak pęka, później taka się skorupka robi. Dokładnie tak. I co robimy? I przykrywamy tym. Ta ściereczka. I juhu. To co? Wyciągnęliśmy ciasto z lodówki. Ja wyrabiam pizzę. A ja będę tu kroić, tak? Tak, dokładnie. Ty będziesz robić składniki. Ja będę robić za Na... pomagiera. No tak. Tego odmycia garów i tak dalej. No, dokładnie tak. Podkuchenne. Dobra. To co, kroimy? O matko. No tak. Wrócę, żeby nie było widać, że ten ser tu leżał już. Leżą bardzo długo. Im dłużej leży, tym lepszy. Ser pleśniowy ma być spleśniały. Fuj. A fuj, to ja nie chcę. Ale kropka na pewno będzie chciała, zobaczysz. No. Nie przyznamy się jej, jak ten ser był. Ile miał miesięcy. Jak się wyciąga ser z lodówki i śmierdzi tak, że nie da się wytrzymać, znaczy, że jest dobry akuratnie. A, Dobra, wszyscy się zastanawiają pewnie, jak bułeczki wyrabiamy, no to wyrabiamy bułeczkę, tak, i robimy kajzerki. super. Nie A no. ciasteczko ci odstało, nie? Trochę później jeszcze, jak wyjąłeś z lodówki. No właśnie, trzeba dać mu się troszkę ogrzać, wtedy najlepiej będzie ciasto wyrastać. Tego nie powiedziałem wcześniej, więc teraz mówię. Spóźniona porada. Chciałbym filmiki do końca, bo tu u mnie zawsze później dogrywka jest jeszcze. Dokładnie czegoś tak. ciekawego. Potem się uzupełnia to, czego się zapomniało powiedzieć na początku. No niestety tak to bywa, jak człowiek na żywo i na gorąco wszystko mówi, to nieraz coś zrobi w odwrotnej kolejności, nie, o czymś zapomni i tak dalej, ale to nie ma się co przejmować, tylko po prostu robimy. Więc krótko mówiąc, Co? Pizza 3 sery. tak, 3 sery będzie. A, dobra, to teraz będzie 3 sery, dobra. Tak. I co, dalej z tym sosem będzie Oczywiście. moim? Tak, dokładnie. Dalej będzie z twoim sosem pomidorowym. Tu jest napisany sos pomidorowy pikantny. Kantny, 2025. O, Kolor nie jest mocno czerwony, ale wiecie, u mnie są pomidorki w ogródku w różnych kolorkach. no ja powiem, dlaczego nie jest mocno czerwony, bo tam jest dużo papryczek ostrych. A, Pewnie nie czerwonych, tylko zielonych albo takie innych, pomidorki żółtych. też były żółte, czerwone. Dobra. A jak z plastiki wiadomo, jak się wymiesza żółty z czerwonym i jeszcze nie daj Boże z zielonym, to wychodzi taki kolor nieczerwony. No pięknie ci to wychodzi. I tu będą grube brzegi, tak? Tak, tu zrobimy Tłuściutkie. tak. I to nie kwestia tego, że No. zrobię je grube, tylko ciasto po wyjęciu z lodówki musi się ogrzać. Jak je ogrzejemy rękami również, to wtedy będzie lepiej wyrastało w piecu. Więc jest dużo takich haczyków na pizzę. Jak ktoś chce zrobić wyrośniętą, jak ktoś chce zrobić niewyrośniętą, chrupiącą. Być cierpliwy. Jak Tak, tak, ale- cierpliwy, to Tak, dokładnie to tak. są efekty. Albo wiedzieć, co zrobić. Ale najważniejsze jest ciasto, słuchajcie. Jak sobie raz nie rozgrzaliśmy pieca, to potem ciasto było surowe na dole. No, Kamień niestety. się nie rozgrzał, także
Dokładnie tak. Kilka rzeczy trzeba wiedzieć i pamiętać o nich. Wszystko zależy od tego, czy się robi pizzę na szybkiego, czy się ma na nią chwilę czasu, bo sama pizza robi się, słuchajcie, 3 do 5 minut, także to jest ekspres. Natomiast przygotowanie tego wszystkiego trwa, więc jak się nie zrobi przygotowań jak należy, nie rozgrzeje się, nie da się ciastu wyrosnąć, nie da się mu ostudzić, no to później po prostu nie wyjdzie pizza taka super. Najlepiej pizza wychodzi, kiedy ciasto mamy wyrośnięte, ostudzone, wyciągnięte z lodówki, odrobinę ogrzane i wtedy 3 minuty i pizza jest palce lizać. Ja znam tylko produkt końcowy. Dobra. W naszym domu pizzę i kawę najlepszą robi Rafał. Niech to będzie, że tak. Matko, już się doczekać nie mogę. Na tą pizzę, tak? No, a tam jedna już czeka. No i jest coraz większa. Prawie jak po podrzucaniu. Na połowę. Dokładnie tak. O, jakie mięciutkie, fajne. No. Ciasto drożdżowe jest fajne, bo ono jest takie żywe. Takie czuć, że urosło. Dobra, wielkość będzie odpowiednia. Sos Sam raz na pomidorowy. łopatę. Tak. A ten sos to są takie pomidorki, ja układam na blaszę, przekrojone pomidory na pół, środeczkami do wierzchu, posypuję to wszystko ziołami, trochę polewam oliwą, sól, pieprz, sporo chili, żeby to było takie ostre, fajne, pikantne i czosnku dużo wkrawam. To się upiecze tak ładnie, złapie kolorek, potem tylko blenduję, pasteryzuję i mamy takie gotowce. Czy do prawda, spaghetti, czy do pizzy. Mamy takie gotowe, pyszne, już przyprawione sosem, nic więcej nie trzeba. Palce lizać. Palce lizać. A że ty wyszukałeś ten sosik, a że jestem zdziwiona. Darnie, a? Pierwszy na półce był, który mi wpadł w rękę, więc... Dobra. Serów wam nie będę opowiadał. Jak to lubi, tak układa. Proszę bardzo. Kto lubi. Dokładnie tak. Co kto lubi. My wszyscy uwielbiamy pizze serowe, więc, że tak powiem, sera jest dużo. A dobra, nie będziemy kolejnej robić, więc damy jeszcze Pewnie wszystko. wszystko. Łopatę? Wrzucimy tak i łopatami będzie potrzebna. Trochę sobie tutaj dam. Tak, Ja przejdę z kamerką, to wszystkim pokażę. dobrze. Pokażę. Z szuflą. I mamy pizzę No super. do włożenia do pieca. Hopla. Znowu się udało, tak? A, tu już jest sprawa. Tak. Tak. I wjeżdżamy. Dobrze. Wjeżdżamy do... Hop. Wow. Zaraz zobaczymy, jak wyrosła fajnie. To co, patrzymy jak pizza wyrasta. No, pięknie wyrosło ciasto. Już się gotuje w środku ten ser. No i tak ma być. Jak piec jest mocno rozgrzany, to pizzę się wkłada dosłownie na 3 do 5 minut i momentalnie wszystko się piecze ładnie. Boki szybko wyrastają i pizza jest przepyszna. W środku ciasto mięciusieńkie, z zewnątrz lekko chrupiące. Jak to lubi.
Myślę, że możemy to ciasto już wyciągać, znaczy tą pizzę, przepraszam. Sprawdzimy. O, ale można jeszcze na chwilunię. No, jeszcze taka. Tak. Chyba być ciemniejsza. No to proszę, to wkładamy jeszcze na chwileczkę. Wyciągamy. Proszę bardzo. No, super. O. Proszę bardzo, zobaczymy, czy chrupiące. O, słyszycie to? Parzy, ale słyszycie? Mięciuś. Super. Pizza palce lizać, słuchajcie. Jak zwykle najważniejsza rzecz, którą ja muszę zrobić, czyli przyozdobić pizzę właśnie tym. O, i to nie jest tylko ozdoba. To jest najważniejszy składnik każdej pizzy zrobionej przeze mnie. O. Czyli ostra, czerwona papryczka. Strach się bać. Proszę bardzo, dwie różne pizze. Tu macie mniej wypieczone boki, bardziej wypieczone, można jeszcze bardziej wypieczone. Mniej papryczek, więcej papryczek. Oczywiście, że tak. To co, jak już mamy upieczone pizzę, to kroimy. Dobra. Krótko mówiąc, nie patyczkujemy się. Raz. Nie na talerzu, żeby nie było kilku. Tak. Raz. Dwa. Poproszę równe kawałki. Tak? By się nie kłócili w domu. A nie wiadomo, czy będą równe. To ja biorę największy. No, to ja widziałem. I bez papryczki poproszę. A nie, no to papryczka jest najważniejszym składnikiem pizzy, słuchajcie. Proszę bardzo, jedna pizza. Wow. Kroimy drugą. Dobra, możemy ten. No, od razu widać, że sprawa jest. Tak. I klas. I klas. Klas bez palców. Proszę bardzo. Idziemy się obiadać. Tak. Wow. I kolejna pizza. I mistrz. Dziękuję. Pizza serowa jest zawsze dobra z chili.